Widzicie to piękne słońce i błękitne niebo? Ja też je widziałem. To ja. Człowiek, który rzucił wyzwanie zimowej aurze. Dziś zabieram was na małą i wielką rafkę w Bieszczadach. Będzie solidne podejście, walka o jeden z najciekawszych widoków w polskich górach, będą momenty zachwytu i takie, w których rękawiczki stają się najcenniejszym skarbem. Cześć, z tej strony Mateusz i dzisiaj wybrałem się na krótki spacer w Bieszczadach. Dzisiaj postawiłem na pewną spontaniczność. Zapowiadano ładną pogodę, co widać, więc spakowałem się szybko i pojechałem w miejsce, które znam i lubię, czyli właśnie w Bieszczady. No i moim celem na dzisiaj jest mała i wielka rafka. Wystartowałem sobie zielonym szlakiem z Przełęczy Wyżniańskiej. To jest takie o tyle ciekawe miejsce, że jeszcze do samego końca można decydować, na co tak naprawdę się wybrać, bo można ruszyć na drugą stronę Przełęczy, czyli na Połoninę Caryńską. Te za moimi plecami, ale mnie dzisiaj jakoś te rafki skusiły. No idę sobie taką szeroką drogą, tym odcinkiem szlaku. Niewiele się tutaj dzieje, jest spokojnie, cicho, ale tam gdzieś już po lewej stronie było widać też Tarnicę, najwyższy szczyt po polskiej stronie Bieszczadów. No i tak przyjemnie jest. A do tego zupełnie spacerowo, co zazwyczaj jest ostatnim kłamstwem, które słyszą moje łydki przed jakimś konkretnym podejściem. Im dalej jednak od parkingu, tym dalej od codziennego szumu. I dobrze byłoby znów być gdzieś wysoko. Do Bacówki prowadzi prawdziwa autostrada, taki szeroki ten szlak z Przełęczy. No i to jest jeden z niewielu w Bieszczadzkim Parku Narodowym, na którym można zabrać psa. Więc tutaj można przespacerować ze swoim pupilem. No a teraz zacznie się ta bardziej męcząca część wycieczki, czyli podejścia. A ta Bacówka ciekawa, bo ona powstała w ramach takiego programu budowy bacówek w polskich górach. Pomysłodawcą lata temu, lata 70., 80. był Edward Moskała, który zauważył wraz z rozwojem turystyki i grup zorganizowanych w niektórych schroniskach zaczyna brakować miejsc dla takich pojedynczych turystów, jak na przykład ja. Więc w polskich górach powstało kilka takich bacówek. Tutaj w Bieszczadach między innymi jeszcze pod Honem. Może kojarzycie, jak oglądaliście serię GSB Jaworzec też. No i może w drodze powrotnej wstąpię na jakąś herbatę. No a teraz ta wygodna ścieżka się skończyła. No i czeka mnie podejście. Pewnie jakaś godzina na małą rafkę. Pierwszy z moich celów. Ładnie, spokojnie, no i do góry. Jakoś na tę małą rafkę trzeba w końcu wejść. Sporo tego podejścia w drodze na szczyt, ale wyjątkowo tej zimy utrzymały się we mnie śladowe resztki kondycji. No i idę sobie. Rzeczywiście zrobiło się bardziej stromo, ale to mi nie przeszkadza. Po prostu z zazdrością patrzę na tamto zbocze, po którym słońce już maluje, a tutaj w cieniu trochę tak ponuro. Ale rzeczywiście dosyć ładna zima. Spadło sporo śniegu. Ścieżka wyjątkowo wygodna, taka ubita, nie trzeba nawet raczków zakładać, więc idzie się całkiem dobrze. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na mojej twarzy, ale wyszło słońce, więc doczekałem się. Zupełnie jest teraz tutaj inaczej. No, w dodatku jest bardzo spokojnie, więc moim jedynym zmartwieniem jest po prostu męczyć to podejście. Dosyć stromo rzeczywiście. Gdybyście zastanawiali się na tej Przełęczy, czy wybrać Caryńską, czy może rafki, wydaje mi się, że na Caryńską jest trochę łagodniej. No a pogoda zapowiada się wspaniała. Chyba aż nawet za dobra, bo myślałem, żeby może przed samym zachodem jeszcze gdzieś złapać jakieś ładne zdjęcia. O, takie błękitne niebo. Super do maszerowania, trochę gorsze do nagrywania, fotografowania. Ale ostatnio takie mam szczęście. Albo jest brzydko,
albo jest bardzo ładnie. Nic po środku. Złego wolę oczywiście to. No, na coś takiego właśnie liczyłem, wyjeżdżając dzisiaj rano. A do szczytu Majerawki pozostało pewnie kilkanaście minut. Widać już nawet po drzewach takie bardziej skarłowaciałe, coraz więcej przestrzeni. No i nie mogę doczekać się trochę tych widoków, bo powinno być naprawdę pięknie. Widać po tych taśmach, które pełnią w lecie funkcję takich barierek, ile śniegu spadło. No sporo go tutaj. Słońce, śnieżne zaspy i świetne widoki. Teraz miałem już zimowy komplet. Bieszczady miały dla mnie jednak jeszcze jeden prezent. Nie no, naprawdę, nie trzeba było. Ale wieje, nie wiem czy będzie mnie słychać, ale dotarłem na szczyt. Przejrzystość jest dzisiaj po prostu rewelacyjna, bo po tamtej stronie, schowam się za tą tabliczką, po tamtej stronie widać masę ukraińskich wierzchołków, łącznie z Gorganami, to jest ponad 100 km. Ale prawdziwa ciekawostka jest tam, bo dzisiaj widać Tatry i to jest jakieś 170-180 km w linii prostej. Zawsze robi to na mnie niesamowite wrażenie. Może za godzinę, dwie, jak będę wracał, będą jeszcze bardziej wyraźne. I teraz pewnie się zastanawiacie, ile to jest 180 km w linii prostej? Ano to dystans jak pomiędzy Warszawą a Olsztynem czy Białymstokiem, Wrocławiem a Łodzią, czy Gdańskiem a Włocławkiem. Z Poznania to prawie jak pod Szczecin. Kawał świata. No, ale uciekłem ze szczytu i takim oto grzbietem ruszyłem dalej. A tam niespodzianka. Ale wieje. Nie wiem, czy cokolwiek słyszeliście z tego, co do was krzyczałem, ale schodzę już do takiej przełęczy pomiędzy Małą Rawką a Wielką. No i jest tutaj spokojniej. Jak się ta pogoda nie zmieni, to tylko tak symbolicznie wejdę na wierzchołek i będę wracał. Ale rzeczywiście przejrzystość rewelacyjna. Widać Tatry, Gorgany ukraińskie, ponad 100 km. Gdyby tak nie wiało, to byłoby przyjemnie. Można by się na trochę dłużej rozsiąść z herbatą, ale to pewnie zrobię gdzieś, jak się tu zaszyję w lesie później, w drodze powrotnej. No i zmieniłem sobie szlak z zielonego na żółty i teraz taką ścieżynką, raczej nie trudną, bo ten szlak tutaj na tym etapie tak trochę faluje do góry, w dół, więc bardzo przyjemny odcinek. No i będę w zasadzie miał przed sobą już tylko ostatnie podejście na Wielką Rawkę za jakiś czas. No, ale patrzcie, jak tutaj jest ładnie i nie wieje. Jeżeli chodzi o dzisiejszą wycieczkę, to jest to chyba na razie mój ulubiony odcinek szlaku. Oczywiście widoki z Małej Rawki znacznie ładniejsze, ale tutaj nie wieje. No i klimat taki typowo zimowy. Wiecie, ośnieżone drzewa, wąska ścieżka, wszystko tak błyszczy w słońcu. Bardzo fajny etap. No a do szczytu pewnie kilkanaście minut, może 10, może 15. Już widzę szczyt, tam między drzewami. No to w drogę przede mną ostatnie kilkadziesiąt metrów podejścia. No jak pewnie możecie zauważyć na tej tabliczce, Wielka Rawka rzeczywiście jest szczytem, z którego mogą schodzić lawiny. I to trochę taki ewenement, bo jest to jedno z nielicznych miejsc w Bieszczadach i w ogóle w Beskidach, gdzie takie zdarzenie może mieć miejsce. Oto długi grzbiet Wielkiej Rawki, łącznie z tym oto punktem charakterystycznym. No ja sobie przespaceruję cały do samego końca, bo tam też są bardzo ładne widoki. Przejrzystość jest naprawdę świetna,
więc wam pokażę trochę takich kadrów, których na co dzień często nie widać. No jak jest jakieś takie zamglenie, to ta widzialność nie jest taka dobra. A dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych wierzchołków. I po stronie słowackiej widać taki spłaszczony Wychorlat. Przede wszystkim po stronie ukraińskiej bardzo ciekawe szczyty z tymi gorganami. No ale też nasza Tarnica, która się wznosi ponad Ustrzyki Górne. Co ciekawe, jestem ponad Ustrzykami jakieś 650 metrów, więc sporo tej przestrzeni. Wielka Rawka, najwybitniejszy szczyt Bieszczadów Zachodnich. Więc ta przestrzeń robi tutaj wrażenie, więc ją zobaczcie. No nie da się ukryć, że nie jest to pogoda na piknik, bo jest dosyć zimno. Nie da się tutaj rozsiąść z herbatką. Może spróbuję na małej rafce w drodze powrotnej, ale widoki ładne, więc mam nadzieję, że też nacieszyliście trochę oczy. No i ruszam w drogę powrotną, też tym długim takim grzbietem początkowo. Nie mam pojęcia, czy cokolwiek z tego, co do was mówię, będziecie słyszeć, ale próbuję. Starania nie poszły na marne, bo tym razem mikrofon spisał się wzorowo. Mam jednak teraz wrażenie, że nawet gdyby żaden dźwięk się tego dnia nie nagrał, to te widoki broniłyby się same. Żeby nie było, że ja tylko narzekam na ten wiatr, to jest tutaj naprawdę bardzo ładnie. A w dodatku zupełnie pusto teraz się zrobiło. Mijałem wcześniej jakieś pojedyncze osoby, a teraz jestem sam. Mam małą i wielką rawkę dla siebie. Co jest dosyć miłym doświadczeniem, no i nie takim oczywistym. Bieszczady pokazały mi swoje surowe oblicze, ale chyba takie lubię najbardziej. Wiecie, tylko ja, dźwięk śniegu pod butami i poczucie, że w sumie to nic nie muszę. Poza zejściem na parking, rzecz jasna. Tutaj mnie już pewnie słyszycie, bo rzeczywiście znowu schowałem się w tym takim obniżeniu. No i super się zrobiło, bo jest od razu cieplej, słońce świeci, taki bajkowy klimat, sporo śniegu. Więc miły etap. No i przede mną w zasadzie już tylko takie krótkie, nieznaczne podejście na małą rawkę, bo wracam po śladach podejścia. Tam podejmę bohaterską próbę zrobienia sobie jakiejś przerwy, ale nie spodziewam się, żeby się to udało przy tym wietrze. No jest bardzo nieprzyjemnie. Zmieniałem baterię w aparacie i wystarczyło 10 sekund bez rękawiczek, żebym miał już jakieś skostniałe palce. No ale jeszcze skorzystam z tej bieszczadzkiej pogody i z tego, że wreszcie wyrwałem się z domu na taki krótki spacer. Tego to się nie spodziewałem. Zerknąłem na prognozy, bo nie mam jak tego sprawdzić tutaj na miejscu. To na pobliskiej Tarnicy, przynajmniej według prognoz, odczuwalne jest minus 17-18 przez ten wiatr. No więc tak dosyć rzeźko. Ale zaraz herbata i powinno być lepiej. Jeszcze chwilkę tutaj posiedzę, pooglądam, no i czekam niepowrót. Ciekawostka, wiatr rozlał mi herbatę i kilka kropel zostało na termosie. No odstawiłem go na chwilę w tym wietrze i one zamarzły. To co widzicie to zamarznięte krople gorącej herbaty z termosu. Więc pewnie nie będę tutaj siedział jeszcze godzinę, czekając na jakieś takie popołudniowe światło. Będę ruszał powoli na parking. No, celem było przede wszystkim rozprostowanie kości, bo to pierwsza wycieczka w tym roku, pierwsza zimowa, więc jest całkiem dobrze, bo przynajmniej nacieszyłem oczy. Wy też jeszcze nacieszcie. No i za chwilę ruszam w drogę powrotną. Tym samym szlakiem, teraz na dół.
dosłownie 20 metrów niżej i tu już nie wieje. Takie to prawidła matki natury. No ale schodzę sobie już spokojnie. Być może na tym odcinku szlaku pomiędzy Bacówką a parkingiem uda mi się zrobić jakieś ładne zdjęcie, no bo tam tarnica powinna być widoczna. To jest też chyba czas, żeby się pożegnać. Cieszę się, że udało mi się wyrwać na taki krótki wypad. Może to będzie dobry prognostyk przed kolejnymi miesiącami. Będziemy się częściej tu na kanale widywać. No i mam nadzieję, że się Wam zimowe Bieszczady spodobały, tak jak i mnie. A jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! To był dobry dzień, bo czas spędzony na szlaku zawsze taki jest. No, albo zazwyczaj. I nie dlatego, że było jakoś spektakularnie, ale dlatego, że było prawdziwie. Prawdziwie zmarzły też moje dłonie, bo aparat najwygodniej mi obsługiwać w cienkich rękawiczkach, więc tak. Gorąco natomiast pozdrawiam wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób wspierają te moje włóczęgi. Choćby i dobrym komentarzem. Do następnego.